Nie musicie zgadywać, na jakiej strzelnicy jesteśmy, bo jest to nasza ulubiona strzelnica Bellona w Maryninie. Mamy dzisiaj ze sobą karabinek Stag Tactical z nowego wypustu. No i co? Zobaczymy, jak to chodzi na ostrej. Postrzelamy z niego trochę, przyjrzymy mu się na deseczkach, co ma w środku, bo troszeczkę różni się od poprzednich wersji. I sprawdzimy, co Stag Tactical nowego wypustu potrafi. Aha, jeszcze porównamy go ze Stagiem Tactical Bartka za kamerą i zobaczymy, czym się różnią. Stag Tactical z nowego wypustu z lufą 16 cali w kolorze FDE. Wszystkie dane techniczne, ceny i to, co ma w środku, pokażę Wam na deskach. Teraz tradycyjnie przyjrzymy się temu, co ten karabinek ma na zewnątrz, a potem jeszcze zobaczymy, czym się różni to jego zewnątrz od karabinka, który ma Bartek. Zaczynając od wylotu lufy, mamy tutaj nowe urządzenie wylotowe. Ono troszeczkę przypomina A2, ale to nie jest A2. Jak widzicie, jest dużo dłuższe, ma inny układ otworów. Oczywiście lufa jest zakończona standardowym gwintem 1/2 na 28. W związku z tym możecie sobie to urządzenie wymienić na dowolne inne. Lufa prawie w całości jest przykryta lekkim aluminiowym łożem. Jak widzicie, ono jest bardzo mocno powycinane, dzięki czemu zmniejszono masę przez te otwory ulgowe, ale też poprawiono w znaczny sposób przepływ powietrza i chłodzenie lufy. Dodatkowo górna szyna łoża, jak możecie zauważyć, też jest, te mostki są powycinane. Tak? Czyli to jest kolejna czynność zmierzająca do zmniejszenia masy samego łoża. Łoże jest mocowane standardowo, jak to bywa w nowych Stagach, takim sprytnym zaciskiem ze śrubą rzymską, takim imadełkiem, dzięki czemu siedzi bardzo pewnie, oczywiście we współpracy z odpowiednio wyprofilowanym barrel nut. Karabinek fabrycznie jest wykonany w kolorze FDE, czyli jest pokryty farbami Cerakote. Ma dobrane kolorystycznie dodatki jak makpulowa kolba i makpulowy chwyt, a także makpulowy polimerowy wyprofilowany kabel. W standardzie karabinek jest wyposażony w dwustronny bezpiecznik, tak? Czyli możemy nim operować zarówno z prawej, jak i lewej strony. Prawe skrzydełko jest podcięte, tak że jak kładę palec na spuście, nic mnie tutaj nie uwiera, ale dalej mam oczywiście możliwość zabezpieczenia broni palcem wskazującym, operującym spustem. Także w standardzie jest dwustronna rękojeść przeładowania bridge, czyli możemy sobie karabinek przeładowywać zarówno z lewej, z prawej, jak i z lewej, z prawej, nieważne, z jednej i z drugiej strony. Tak? I to karabinek ma w standardzie. W standardzie ma też makpulową kolbę, jak widzicie, z gniazdem QD do montażu. Kolba porusza się po bufferze, po buffer tube, czyli po prowadnicy kolby bardzo stabilnie. To znaczy porusza się w przód, tył z lekkim oporem, ale dzięki temu po zablokowaniu w wybranej pozycji luz na kolbie jest naprawdę minimalny. Co jest jeszcze bardzo istotną cechą, ten karabinek w standardzie wyposażony jest w spust Hyperfire. Ale o tym wszystkim opowiem Wam już dokładniej na naszych deseczkach, jak przyjrzymy się temu karabinkowi wewnątrz i opowiem Wam o wszystkich jego charakterystykach. Ale Pan to ładnie opowiedział. Dziękuję. Teraz takie szybciutkie omówienie Staga 15 Tactical w nowej wersji. Karabinek wyposażony w lufę długości 16 cali. Tego nie widać, ale tu w okienku jest napisane, że to jest lufa wykonana ze stali 4150. Lufa ma profil Hanson,
czyli jest lufą grubszą. To nie jest Pencil, nie jest to też Government. Ma komorę nabojową typu Wild, czyli umożliwia strzelanie amunicją 5,56 i 223. Oczywiście standardowo zakończona jest gwintem 1/2 na 28 RH. Na końcu lufy znajduje się to, co Wam pokazywałem na strzelnicy, urządzenie wylotowe VG6 Delta Flash Hider. Skok gwintu w lufie wynosi 1:7. Lufa z zewnątrz jest wykończona azotowaniem. Tak? Też nie jest parkeryzowana, nie jest fosforonowana, nie jest tam, jest azotowana, czyli ma podniesioną odporność na warunki zewnętrzne, zużycie, przytarcia itd., itd., itd. Lufa prawie w całości, jak widzicie, zakryta jest bardzo lekkim łożem, które wykonane jest z aluminium 60-61 i ma długość 13,5 cala. To łoże jest wyposażone, tak jak widzieliście już na strzelnicy, w górną szynę Picatinny i sloty M-Locka na obu bocznych powierzchniach i powierzchni od spodu. Cały karabinek ma masę, moi drodzy, 2,85 kg i w tej konfiguracji, kiedy jest złożony, ma 82 cm. I jeżeli rozsuniemy kolbę, a kolba to jest Magpul Moe SL, jeżeli ją rozsuniemy na maksa, to będzie miał równe 90 cm długości. Karabinek jest objęty specjalną gwarancją 2+1. Czyli macie dodatkowy rok gwarancji przy spełnieniu pewnych warunków. One nie są jakoś specjalnie restrykcyjne. Warto z tego skorzystać, bo po prostu macie rok dłużej spokojną głowę. No i cóż mogę więcej o tym karabinku z zewnątrz powiedzieć? Chyba nic. No wiecie, widzieliście wszystkie manipulatory, widzieliście jak jest, co się na niego składa z zewnątrz. Myślę, że rozłożymy ten karabinek, szybciutko przyjrzymy mu się w środku. Szybciutko dlatego, że to jest po prostu standardowy AR. Tu nie ma żadnej filozofii. Jest parę fajnych elementów, o których Wam zaraz powiem, ale to dalej jest standardowy AR-15 od Staga. Jak widzicie, Stag Tactical w nowym wydaniu jest klasycznym AR-15. Nie ma tu żadnych udziwnień, żadnych rewelacji. Są po prostu zastosowane pewne, czy to sposoby wykończenia, czy materiały, czy dodatki, których nie ma w innych Stagach albo w innych karabinkach. Zacznijmy sobie od komory spustowej. Jak widzicie, tutaj macie ten dwustronny bezpiecznik Staga. On ma opcję regulacji, znaczy przestawienia dźwigienki. Można go ustawić w klasycznym stylu 90 stopni, ale po odwróceniu rolki, czyli rolkę przekłada się jakby na drugą stronę, obraca o 180 stopni, wtedy uzyskuje się skok 45 stopni i odbezpieczenie jest takie. No dalej mamy coś, co jest chyba najfajniejszą rzeczą w tymże karabinku, czyli spust. Całe urządzenie spustowe to jest Hyperfire, bardzo precyzyjnie pracujący spust, co już widzieliście, pokazywałem Wam, jaka jest praca tego spustu. To jest spust jednooporowy o bardzo niewielkim oporze, jak na tego typu spusty. No i mamy go w standardzie. Tak? To są dosyć dobre spusty. Ja sam używam takiego spustu, mam go w PWS-ie, tylko mam dwuoporówkę, a nie jedną oporówkę jak tu i muszę przyznać, że jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. No tanie to nie jest, bo ten mój kosztował około chyba 1200-1300 zł, jakoś tak. Ten jest chyba troszeczkę tańszy, no ale macie bardzo przyzwoity, jednooporowy spust Hyperfire po prostu w komplecie. Tak? No chwyt, no to wiadomo, Magpul Moe, klasyka gatunku ze schowkiem, Kabung też już macie od razu Magpul Moe. No i to jest cała komora spustowa i komora zamkowa. Wykonane są z aluminium 7075 T6. To są odkówki, tak? Obie te części to są odkówki. One są wykańczane anodowaniem twardym typu 3. I w tej wersji jeszcze oczywiście malowane farbami cerakotę. No, komora zamkowa
tak? Już wiecie z jakiego materiału. Wykonania Wam nie pokazuję tak jakoś szczegółowo, no bo to jest po prostu bardzo dobrze wykonane, tak? Nie ma żadnych śladów po narzędziach, wszystko jest tak jak powinno być, zarówno w komorze spustowej, jak i w komorze zamkowej, żeby nie być gołosłownym, tak? Tu naprawdę nie ma się do czego przyczepić, to wszystko jest zrobione bardzo, bardzo porządnie. Zobaczcie, tu macie mocowanie łoża. Od pewnego czasu Stag stosuje taki właśnie system mocowania łoża z tym zaciskiem typu śruba rzymska, takim imadełkiem. Dodatkowo łoże oczywiście jest stabilizowane na nakrętce lufy i jeszcze, żeby było bardziej stabilnie, no to jest powyciągane. Tak jak widzicie tutaj ten kształt jest tak wyciągnięty, żeby zachodził i blokował się o komorę zamkową w górnej części i w okolicy zawiasu. Tak? Samo łoże też charakterystyczne od pewnego momentu już dla Staga, to jest jakby klasyka ich gatunku. Bardzo lekkie, bardzo dużo otworów ulgowych i poprawiających wentylację lufy. No ale to jest prawie w każdym modelu Staga, który jest wyposażony w tego typu łoże. Przejdźmy sobie teraz do bebechów. Zacznijmy od końca. Dosyć fajna, dwustronna rękojeść przeładowania bridge. Tak, szczerze mówiąc nie znam tej firmy, ale ona wygląda na zrobioną bardzo porządnie. Nie mam bladego pojęcia, ile to kosztuje, nie widziałem tych rękojeści w sprzedaży. No tu macie w standardzie bardzo porządnie wykonaną rękojeść, z bardzo fajnymi, te uchwyty są bardzo fajne. One są bardzo wydatne, bardzo fajnie ukształtowane, także przeładowywanie karabinka tą rękojeścią jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Przechodzimy do suwadła wykonanego ze stali 86-20 i suwadła wykończonego metodą azotowania. Co to daje? Azotowanie utwardza powierzchnię, poprawia jej współpracę, jeśli chodzi o tarcie, tak? Zmniejsza tarcie, poprawia jej odporność na zarysowania, na uszkodzenia mechaniczne, na rdze. No generalnie robi bardzo dużo dobrych rzeczy. Zobaczcie, że suwadło jest wykończone na zupełnie gładko. Tak? Oczywiście możemy się przyjrzeć, no tu nie ma żadnych śladów po obróbce, po prostu żadnych. Jedyne ślady, jakie możemy zobaczyć, to tu we wnętrzu, na tej półokrągłej części, tak? Ale to się też trzeba przyjrzeć. I ta powłoka, to azotowanie daje jeszcze tyle, że to suwadło trudniej się brudzi i dużo łatwiej się czyści, dlatego że brud, te całe osady prochowe nie przylegają do tego suwadła. Ja je przed nagraniem przetarłem po prostu ręcznikiem, tak, z zewnątrz i w środku i to wystarczyło. Oczywiście wiadomo, jak karabinek będzie bardziej zabrudzony, to będzie wymagało trochę więcej uwagi, ale azotowanie znacznie ułatwia znacznie ułatwia po prostu czyszczenie suwadła. Jedna rzecz mnie zastanawia, bo jak tak zaglądam do środka, to w przeciwieństwie na przykład do mojego M4 to suwadło chyba nie jest w środku chromowane. Jest chyba w całości azotowane. Tak mi się wydaje. Po kluczu gazowym też, jak się przyglądam, nie widać, żeby to było chromowane. Najprawdopodobniej jest tak, że producent po prostu wykorzystał azotowanie do zabezpieczenia całości tego suwadła, a nie tak jak u mnie, że z zewnątrz jest parkeryzowane, czy tam fosforanowane, a w środku klucz gazowy i gniazdo zamka są chromowane. Tu wygląda na to, że wszystko jest po prostu azotowane. Dalej mamy zamek ze stali 9310. Jest bardzo porządnie wykonany i też jest azotowany, co daje takie same korzyści jak azotowanie zespołu ruchomego. I to tyle. Składam go i dosyć gadania, na deskach lecimy na strzelnicę. Na karabinku, jak widzieliście wcześniej, postawiliśmy EOTech z powiększalnikiem, który ostatnio siedział na chińskim karabinku, do którego macie jeden film, taki ogólny, i drugi film, taki już bardziej ze strzelaniem. Strzelimy na początek amunicją tą tańszą treningową. Jak się wstrzelimy już, jak go dokręcę, to użyjemy amunicji Fioki i zobaczymy, dokręcimy go już po prostu dokładnie. No, ciekaw jestem brzmienia tego urządzenia wylotowego. Ja też.
No, spust jest, czuć, że to nie jest standardowy spust. Bardzo delikatny, bardzo płynnie pracujący, bardzo krótki, więc taki typowo pod sport. Zobaczymy, co tam wyszło. No, wyszło całkiem nieźle. Tam jest 1/4, czyli to trzeba będzie dać 3 kliki w górę i 4 w lewo. Strzelimy z fioki Lufa 1.7 ze stali 41,50, więc on teoretycznie powinien bardziej lubić cięższą amunicję, ale jak strzelam ze swojego Staga M4, to walę taką fioki i naprawdę wyniki są super. Bartek, chyba też głównie strzelasz z 55, nie? Tak, nie ładuję ciężkich. No, więc te lufy akurat dają radę. Pomimo tego gwintu, gdzie 55 jest dolną granicą. Można by jeszcze jeden w górę. Skupienie nie jest rewelacyjne, ale to ewidentnie jest moja wina. Nie jesteś skupiony. Nie, dzisiaj nie jest dzisiaj chyba mój dzień. No i? No i wiesz co, wyszło poniżej moa, no. Trochę za bardzo go przesunąłem. Chociaż nie. Mogę go kliknąć jeszcze jeden w górę na wszelki wypadek, chociaż to i tak już jest takie szukanie dziury w całym. Pierwsze wrażenia. Kopia normalnie. No, tu jest system MID, więc tu nie ma co oczekiwać, że będzie nie wiadomo co. Spust, ten Hyperfire. Bardzo czuły, bardzo precyzyjny, bardzo sportowy. Mniej doświadczonym użytkownikom będzie sprawiał bardzo dużo problemów. To jest jedna oporówka. Ja mam w swoim PWS-ie założony dwuoporowy i on pracuje zupełnie inaczej, bo jest, najpierw wybieram sobie ten minimalny luz i dopiero potem jest ściana i przełamanie. Tu jest bardzo lekki spust z jednym oporem. I tu musisz być w 100% pewny momentu, w którym oddajesz strzał. Bo nie ma marginesu błędu, w ogóle żadnego. Po prostu kładziesz palec na spuście, zaczyna ściągać i leci. I zobaczcie, no wyszło tak. To były pierwsze 3 z tego fioki. Potem go pokręciłem. Mogę go podciągnąć jeszcze w górę, ale to już jest szukanie dziury w całym. I to są drugie 3, tak? To jest submoa, no. Tu jest ile? Z 5 mm pomiędzy krawędziami, 6. No bardzo przyzwoicie, tak? Naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie strzela. Przy czym to jest już fabryczna amunicja fioki, a nie ta elaborka. No ta elaborka troszeczkę bardziej, tu jest 6 strzałów, tak? Bo raz, 2, 3 i raz, 2, 3, jakoś tak. Czy nie, pierwsze 3 były tu, a drugie 3 były tu. To rozsianie to w sporej części mój błąd. Dobra, lecimy dynamikę. Czy operator jest ready for operator's readiness test w wersji bieda? Nie wiem, Operator's Readiness Test pokaże, czy operator jest ready, czy nie jest ready. Zobaczymy. Ile tam było? 7, tak? Wbiję ci tu kiedyś chorągiewkę na stałe. Operator's Readiness Test. 10 karabinek zabezpieczenie. Przejście na pistolet. 10 z pistoletu.
Wymiana magazynka, 2 z pistoletu, odłożenie 2 z karabinu, na wszystko 20 sekund. Jeszcze kilka odcinków i nasi widzowie będą to znali na pamięć o każdej porze dnia i nocy. Coś w tym jest. No to anytime you ready, nie? A, tylko jeszcze jest jeden ważny element do tego testu. Timer. Chciałem tylko przypomnieć, że kiedyś mieliśmy kukułkę. Ustrzeliłeś. No to lecim. Kuku! Ale mnie woziło, ja pierniczę. Ale za to 19,50. 0 misów. No, a bałem się, że coś będzie, bo kurna, po prostu tak mnie telepało. Ale wszystko jest. Więc 19,50 najlepszy wynik jak dotąd. Oczywiście to jest bieda Operators, bo nie ma zakrytych ładownic, rękawiczek, kamizelki, hełmu. Ale nie jest najgorzej. To co, strzelimy teraz 2 twoje ulubione, co? 2 razy po 6. Sklep ze stagami. Sklep ze stagami. Szybkie porównanie. To jest Bartkowy stag Tactical ze starego wypustu. Z tego co pamiętam, tej wersji już chyba nie ma, tak? Teraz jest ta wyższa, czyli ta i taka trochę niższa. On się nazywa Classic chyba. Nieważne, porównujemy te 2 Tacticale ze sobą. Nie patrzymy na kolor, bo ten stag jest dostępny też w wersji niemalowanej. Patrzymy na całą resztę. Lufy w obu przypadkach stal 41,50, skok gwintu 1,7. No wiadomo, różnią się długością, ale na to też nie patrzymy. Różne są urządzenia wylotowe. U Bartka jest założony klasyczny gwizdek A2. Tutaj jest ten, o którym Wam mówiłem na początku. Takie wariacja na temat A2, ale to jest zupełnie inny gwizdek. Łoża poza długością dokładnie takie same. Lekkie z systemem M-Lock na bokach i na dole oraz szyną Millesteady 1913 na górze. Co mamy dalej? Dalej mamy furniture, jak to Mateusz ładnie kiedyś powiedział. Bartek w swoim karabinku wymienił chwyt na grotowy, ale tu miałeś chyba jakiegoś standardowego Magpula, tak? Nie tego takiego... Nie tego lepszego. Nie tego lepszego, tego z dziurą. Jak widzicie, jest jednostronny bezpiecznik w karabinie Bartka. W karabinku tym nowym Tacticalu bezpiecznik jest dwustronny, o czym Wam wspominałem na początku. Dodatkowo różnica w spuście. Tu jest Hyperfire, tu jest zwykły milspekowy spust. Tu w ogóle nie ma żadnej finezji, nic. Po prostu zwykły milspek i tyle. Z tego, co się orientowałem, to są też różnice w pokryciach. I jak się przyjrzycie, to będzie widać, że zamek w karabinie Bartka jest półmat i on jest w dotyku taki leciutko, nie chcę powiedzieć chropowaty, ale stawia pod palcem taki leciuteńki opór, tak? W nowym karabinku zamek jest już pokryty, to jest chyba azotowanie, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczcie, on jest błyszczący i jak się po nim przejeżdża palcem, on jest gładziutki. Co to daje? To zabezpiecza przed zużyciem, dodatkowo utrudnia osadzanie się zanieczyszczeń i bardzo ułatwia czyszczenie. W przypadku Bartka trzeba będzie po prostu poświęcić więcej czasu na oczyszczenie całego zespołu ruchomego, bo zarówno zamek, jak i suwadło w tym nowym karabinku są azotowane, dzięki czemu uzyskujemy to, co mówiłem przed chwilą. Dalej, standardowa milspekowa rękojeść przeładowania, jak w karabinkach M16, M4 i wszystkich innych. Bazowa, zupełnie bez żadnych kombinacji. W przypadku tego nowego staga, to co mówiłem na początku, bridge, dwustronna rękojeść umożliwiająca przeładowanie z obu stron. Moim zdaniem to jest absolutny must have w karabinkach typu AR, bo po prostu jest znacznie wygodniej. I co dalej? Myślisz, że gdyby on wrócił do Best Huntersów ze standardową, to by się zorientowali? No jak już to powiedziałeś na filmie, to na pewno. No ale ja go będę montował. Dalej, kolby trochę podobne, bo to jest w obu przypadkach Magpul Moe SL, tylko że u Bartka to jest SLK,
Zobaczcie, jest tylko wycięcie, jedno wycięcie pod, ono jest zgodne ze standardem M-Log i jest krótsza stopka, a tu jest Magpul Moe SLK. Nie, to jest zwykłe. Znaczy zwykłe, tak, tu jest SLK, tu jest SL. I w SLC macie dłuższą stopkę, 2 wycięcia zgodne ze standardem M-Log i dodatkowo gniazdo mocowania pasa QD. Troszeczkę inaczej jest też rozwiązana rękojeść blokująca. Jeśli chodzi o luz, No, minimalnie, jest minimalnie większa. minimalnie SLK ma minimalnie większy luz. No i co? I to zasadniczo tyle, tak? O tym spuście i o bebechach dokładnie Wam opowiedziałem na deskach, więc różnice między tymi stagami są właśnie takie. Bartek se też strzelił i jest zachwycony. Tylko co powiedziałeś, że Hyperfire nie bierze jeńców. Nie bierze jeńców, ale jest... Fajne było twoje, ja patrzyłem z boku, Bartek się położył, skupia i nagle bach! I takie... I wtedy padło stwierdzenie Hyperfire nie bierze jeńców. No bo to jest to, co mówiłem, że jeżeli ktoś nie strzela sportowo i nie używa lepszych spustów i strzela cały czas z milspeka, to przejście na tak delikatny spust jest wywróceniem systemu. Mam 12 kulek, więc robimy 2 razy. Bill drill. 6 metrów, 6 strzałów, 2 sekundy na wszystko? Jakoś tak. Slow ready. Jeden 55. Wow! To nawet lepiej niż z tego aero, co żeśmy strzelali. Tam było 1,9 o ile się... Nie, 1,70 chyba coś, albo 1,60 coś. Jeden 64. Wszystkie są w kółku. On jednak nie stoi w miejscu tak jak tamto aero. Nie jest tak stabilny jak tamten, ale tu nie ma regulowanego bloku gazowego, a to robi kosmiczną robotę wręcz. Ok, to jeszcze raz to samo. Jeden 83, tu się tak na początku troszeczkę się przyciąłem, ale wszystkie 6 jest w kółku. Wieszamy i PSCK i walimy dublety. Och, kurna. 1,25, ale powiozło mnie w prawo. Nie wiem, czy on się zmieścił w ogóle w tarczy. Strasznie. Jeden 11. Jest bardzo konsekwentny w wyrzucie łusek. Tak, ale bardzo konsekwentnie mocniej pracuje niż aero. Regulowany blok gazowy, no niestety, daje ogromną przewagę. Jeden 27, strasznie długo. Teraz lepiej. 1,03. Jeden 0,0. No, mówiłem? To był ten, którego czułem. Strasznie. No, rozwalone okrutnie. Nie, dzisiaj się nie popisałem. Niby 10 w tarczy, ale 2 czarki, 1 delta i to takie skrajne. Nic, zobaczymy. Może z tym przeniesieniem celu pójdzie lepiej. Szkoda, że zakleiłeś ten taki pierwszy z prawej. No, Czemu? bo to była dziura hańby. Dlatego go zakleiłem. No to sprawdźmy, jak to pójdzie z tym przeniesieniem, bo te dublety... No, nie ma się czym chwalić dzisiaj niestety. Jeden 8. Całkiem spoko. Ciekawe jak na tarczy. Jeden 97.
1,87. Jeden 74. Jeden 88. Kurna, wiesz co, nie mój dzień. Jakoś. No tu całkiem spoko, tak, ale te dwa to jest masakra. No nie. Chociaż pod koniec, powiem szczerze, zacząłem jakoś... Z tego karabinka na pewno trzeba trochę postrzelać, o tym powiem jeszcze w podsumowaniu. Bo on... To jest złudne, tak? Zresztą sam się przekonałeś. Że tu Hyperfire, wszystko pięknie, ładnie. Tak, ale... No lepiej. Ale wiesz, no, 3 czarki i zobacz jakie rozpiździej na tej tarczy. Trochę zacząłem się z tym karabinkiem dogadywać. Ale to zdecydowanie nie jest wynik, który mnie satysfakcjonuje. No, taki dzień, po prostu. Zrehabilitujesz się na setce. Mam nadzieję. Znalazłem jeszcze 12 kulek. Spróbuję, ale... Jak na wszystko, trzeba mieć dzień. Coś mi dzisiaj nie leży. Ale się próbuję usprawiedliwiać. Może po prostu powinienem nauczyć się strzelać. Jeden 82. Jeden 88. Dwa 0,1, bardzo długo. To samo, tak? Delta, 2 czarki. Piękne skupienie. Co z tego? Jak to Charlie? I tutaj O, jest dziura hańby. nawet 2. No daj spokój, nie. Dziś jest jakiś dramat dla mnie z tym strzelaniem. Coś kurde nie tego, no. Nie wiem co. Ty, ale pogoda ładna, nie? No, a lało wczoraj? Ja pierniczę. I dzisiaj też ma lać, ale jakoś dopiero potem. Ok, ostatnio stwierdziliśmy, że operator is ready. To strzelimy sobie teraz w trochę innej konfiguracji tego karabinka. O, czekaj, ja sobie włączę słuchawki. Będzie mnie lepiej słychać. Czy konie mnie słyszą? Konie mnie słyszą. Ja Ciebie słyszę. Strzelimy sobie jeszcze te nasze dubleciki. Czyli po 2 dublety, znaczy po 5 dubletów pojedyncze i potem zrobimy sobie dublety z przeniesieniem. Ale masz ładny karabin. Piękny. Lecim. Schowaj się tam. Zero 95. Ale chyba mogło mnie trochę bujnąć. Jeden 3. Słabo. Jeden 12. 1,02. I 0,88. 3 czarki. Raz, 2 i 3. Rozwalone trochę. Myśmy chyba rozmawiali o tym urządzeniu wylotowym, nie? To nie jest Mistrzostwo Świata, moim zdaniem. Mam niejasne wrażenie, że to jest takie przekombinowane, tak? Że przynajmniej dla mnie, nie wiem, coś ten karabinek tak Pracuje Ci w pionie. wzdłuż jest ok, on nie kopie, ale w pionie jest wyczuwalny podrzut, no. No wiesz, jakby to była blacha, no to bez problemu, tak, bo czy trafisz tu, czy trafisz tu, czy tu, ona zadzwoni, ale no to nie o to chodzi o to, żeby wiesz, żeby ten dublet wchodził, no to jest
5 dubletów, 3 czarki. No nie, no. Ale nie obwiniałbym karabinu jako takiego, tak? To urządzenie jest dziwne, jest po prostu dziwne. No ale zobaczymy zaraz, jak pójdzie z podwójnych. Jak nie będziesz się ruszał do przodu i do tyłu, to będzie... Nie będę to się wyjdzie. ruszał. No to anytime you're ready. Dwa, 4, długo. Dwa, 3. Dwa, 69, tu spieprzyłem. Tu jeszcze gorzej, 2,72. 2,24. Nie jest to najbardziej stabilny karabin w pionie. Góra-dół, nie? A wiesz, co ja mam w bagażniku? Swojego staga. Tak. No zobaczymy, jak to wyjdzie w pionie z A2. Na 25 masz go wyzerowanego. Na 50 0. Znaczy na 50. Tak. Okej. Jeden 13. Bez dwóch zdań. Różnica w spuście to jest kosmos. To jest kosmos. Jest stabilniejszy w pionie moim zdaniem. To widać. Jeden 26. Zaraz zobaczymy to na tarczy. No tu czasy są dłuższe, bo ten spust jednak jest... To jest mil-spec. Jeden 0,4. No jest lepiej. No jest lepiej. Nie wiem, nie widziałem z boku. Ty widziałeś z boku. Równiej stał. Równiej? Długość lufy? Nie sądzę. Ja bym wolał jednak normalny gwizdek. Idziemy na setkę. Tu jest bogaty. Zajechał maluchem. Już kręcisz? Oczywiście. Masz sklep z amunicją? Tak. Żeby Was nie zanudzać malowaniem tarczy, no to już ją namalowaliśmy i będziemy strzelać w takiej kolejności. Dziadek 55, Norma Tak 55, GGG 55, PMC 55, Fioki 55, Fioki 62. Ale masz dużo kulek, adoptuj mnie w końcu. Przestań. Czwarty. Daleko? Nie, wiesz co, patrzę gdzie jest miejsce. Myślę, że jakoś tak. Opisałem ci, co będziesz strzelał i gdzie. Widzę, dziadowski pasztet. Tak, tactical. Powiększalnik razy 3, holograf. 100 metrów, 6 rodzajów amunicji, 6 kropek na tarczy, to co widzieliście. I lecimy. Bartek zmontuje tak, żebyście się nie nudzili, ale żeby coś się działo. Belgijski pasztet dziadka. 5 sztuk. Powyżej czarnej kropki jakieś 3 cm na 12. Chyba w czarnym, ale nie widzę. Na lewo od czarnej kropki na 10. Trafiłeś w napis dziadowski. Na 5 poniżej czarnego. Gdzie trafiłeś? Norma. 5 sztuk.
Na drugiej, tuż przy czarnym. Na piątej, tuż przy czarnym. W czarnym, na drugiej, na krawędzi. Na ósmej, tuż przy krawędzi czarnego. Prawie na szóstej w czarnym na krawędzi. GGG. 5 sztuk. Na pierwszej 2 cm od krawędzi kółka. Na dziesiątej 2 cm od krawędzi kółka. Na 11 3 cm od krawędzi kółka. Na 9 cm od krawędzi kółka. I w czarnym. PMC. Czarne blisko środka. Czarny na trzeciej centymetr od krawędzi kółka. Chciałbym wiedzieć gdzie. Czarny na 12 centymetr powyżej środka. Czarny prawie środek. Czyli PMC nie zawodzi. Nie. Fioki. 55. Czarny na drugiej. Krawędź kółka zewnętrzna. Czarny bardzo blisko środka. Czarny centralny. Chyba dziura w dziurę, bardzo blisko środka, tak na 7. I chyba zaśpę w czwartym, tylko na 11. Dobre wieści. Jak kupujesz karabin w West Huntersie, to możesz kupić od razu amunicję. No i sprawdzimy fioki 62, czyli teoretycznie najlepsza. Tak, ale 55 ma najlepsze skupienie. Wiesz co, ja ze swojego też strzelam głównie z fioki. Muszę przyznać, że takie wyniki tam w granicach 1 MOA z tego M4, to było fioki 55. Centymetr od czarnego na 11. Centymetr od czarnego na drugiej.
Krawędź czarnego na 6. Uła. Centymetr od czarnego na 7. I czarny na krawędzi na 12. Średni punkt trafień masz bardzo ładny. Tak, ale skupienie już jest takie z tego, co słyszałem. No dobra. Idziemy zobaczyć. No i popatrzmy, co my tu mamy. No lećmy, od góry. Dziadek. To bym uznał za mój błąd, zdecydowanie. Tu jest skupienie całkiem spoko. 2 moła. Tak, to bym uznał zdecydowanie za mój błąd, w ogóle nie ma to tamto. Norma tak. Norma tak, podobnie, tutaj też bym to uznał za mój błąd i tu będzie 2 moła. 2 z małym kawałkiem, bo tu jest troszeczkę więcej niż było tu. GGG 55. Wydaje mi się, że to nie jest mój błąd, tylko ona tak ma. Dwie łuski, 9 cm. PMC 1,6 moła mniej więcej. Nie najgorzej. Fioki 55 grainów. Poniżej 1,5 moła. Chyba najlepsza do tej lufy, mimo wszystko. Zobaczcie, fioki 62 teoretycznie powinna być do tego najlepsza. Tu jest więcej. Niecałe 2 moła. Fioki 55, ewentualnie PMC. Podobne wyniki, chociaż fioki chyba lepiej. Tak, tu są dwie dziura w dziurę. Ale jakbym miał dobierać do niego amunicję, podobne cenowo, fajne skupienia. Można pewnie lepiej, no, pewnie można lepiej, ale 1,5 moła, tak, powiększalnik razy 3. Jakby była luneta dwójnóg, jakby królik lepiej strzelał, to w okolicach 1 moła pewnie można zjechać, no. Dziadkowa amunicja, spoko do treningów, norma tak, to co już kiedyś mówiłem tam przy okazji chyba Chińczyka, ona się jakoś ostatnio skiepściła. Kiedyś była fajna, a teraz ta norma tak coś, kurde, GGG na Hinolu latało fajnie, tu nie lata fajnie. PMC 55, Fioki 55, 2 typy amunicji, które na tym karabinku powinny latać najlepiej. Wracamy, kino drogi i do domu. Wracamy z Marynina, film Kino Drogi. Zanim zaczniemy Kino Drogi, muszę podziękować jeszcze raz. Będę to robił uparcie patronom, którzy nas wspierają w liczbie 30 bodaj 2. To wsparcie daje nam, powtarzam to po raz kolejny, bardzo duży komfort pracy nad tymi filmami. Bardzo jestem Wam za to wdzięczny. Doceniam to, zaczęliśmy już dawać pierwsze bonusy. Trochę mi to zajęło, żeby to ogarnąć, ale już się pojawiają. Będzie ich więcej. Więc dziękuję Wam jeszcze raz. Wszystkich chętnych proszę o wsparcie. Tam na dole oczywiście wszystkich innych proszę o lajki, suby, komenty, dzwoneczki, szerowanie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi po głowie jeden film, ale to za chwilę. Dobra, wracamy do Staga Tacticala. Słabo mi się dzisiaj strzelało. Tak, nie mój dzień, nie mój dzień. Znaczy, Operator's Readiness Test wyszedł dobrze. Najlepiej z tych, które dotąd robiliśmy. Twój ulubiony Bill Drill też poszedł bardzo ładnie, 2 razy. Zaliczone oba w 100% i to w ładnych czasach, wszystkie 3 drille. No i później te dublety jakoś nie. No jakoś nie. Do strzelania na 100 metrów już znacznie lepiej. Co o tym stagu? Ładnie zrobiony, ładnie pomalowany tym cerakotem, fajnie wygląda. Dobre wyposażenie dodatkowe. Spust Hyperfire. Dwustronna rękojeść przeładowania bridge, dwustronny bezpiecznik, ładnie pomalowane, fajne, leciutkie łoże, ale to łoże jeszcze jest na dobrą sprawę chyba standardem w tej linii Tactical stagowej. Fajna kolba, która prawie nie ma luzów też, ma tylko tyle luzu, żeby nie trzeba było się z nią szarpać przy przesuwaniu po prowadnicy. I już, tak?
fajnie wyposażony karabinek. Co ja bym w nim zmienił? Zmieniłbym w dwie rzeczy. Zmieniłbym chwyt pistoletowy na chwyt grotowski, który dla mnie jest bezkonkurencyjny, jest świetny. Druga rzecz, którą bym wymienił, to urządzenie wylotowe. Ono mi nie leży. Moim zdaniem to urządzenie wylotowe w najlepszym wypadku niczym nie różni się od A2, a tak zupełnie szczerze to uznałbym, że ta A2 jednak jest troszeczkę lepsza. Na 100 metrów pierwszy był dziadek, nie, zdecydowanie amunicja, możecie sobie z niej popukać na 50 metrów, bo na 50 metrów on tam trzymał w granicach 1,5 moła. Czyli jak będziecie walić jakiegoś trigana, czy jakieś strzelanie takie na krótki dystans 30 do 50 metrów, spoko. W Alfie się zmieścisz bez najmniejszego problemu. Druga była Norma, będę jej używał zasadniczo tylko już do takich porównań. Nie leży mi ta Norma w ogóle, to jest już kolejny karabinek, w którym Norma pokazuje, że to nie jest ta Norma, która była kiedyś. Dalej było GGG, no jak się mogę, szału nie zrobiło, ale później było PMC, zaskakująco fajna amunicja i nie wiem, czy do niej nie wrócę, bo ten PMC naprawdę bardzo fajnie lata i to lata na lufie 1.7, 1.9. Uważam, że ten PMC jest bardzo, bardzo fajną amunicją, tak? Nie za drogą, a utrzymującą przyzwoite parametry. Następny był Fioki 55, czyli druga najlepsza amunicja do tego karabinka i tam było też podobnie, też coś koło 1.5, 1.6 moła jakoś chyba tak. Też fajnie. Oczywiście pamiętajmy, że strzelałem z powiększalnika razy 3, a nie z lunety biegowej, czy tam jakieś w ogóle lunety. Nie było dwójnogu, tylko było na tym. Więc podejrzewam, że w optymalnych warunkach ten karabinek będzie w stanie 1 moła zrobić. Tak? Raczej nie będzie to dla niego niemożliwe. Raczej to 1 moła się z niego zrobi. Więc to Fioki 55 grainów zrobiło fajną robotę, co jest dobrą wiadomością, tak jak mówiłem, na osi, bo jak będziecie kupować sobie karabinek w Best Huntersie, to możecie od razu do niego kupić amunicję, bo Best Hunters jest dystrybutorem też Fioki. 62 o dziwo na tej lufie jakoś tam poleciała, ale to Ale było tam szału nie było. tam było 2 moła chyba. Ogólnie całkiem spoko karabinek, no, całkiem spoko karabinek, ale nie dla każdego, bo tam jest wsadzony ten spust Hyperfire i Bartek się zdziwił i potem jeszcze przedkolega Bartka, tego już nie kręciliśmy, a szkoda, bo jego reakcja była jeszcze lepsza niż twoja. Jego reakcja była jeszcze lepsza niż twoja, bo ty byłeś zaskoczony, a on był po prostu, nie powiem, że przerażony, ale tak w ogóle nie wiedział, co się stało. No, złożył się elegancko, zgodnie ze wszystkimi zasadami, wycelował, położył palec na spuście, bach! I w ogóle o rany. A to dobry strzelec a to jest, tak, i żołnierz. Tak. Zna się trochę na tej robocie. I jeszcze były policjant, więc już w ogóle komplet. No i ten spust, tak jak to ty powiedziałeś, on nie bierze jeńców. Ten spust Hyperfire jest bardzo fajny, ale on nie bierze jeńców. To nie jest spust dla każdego, to nie jest spust dla osoby, która zaczyna przygodę ze strzelectwem. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakąś dynamikę zabawy taktyczną, bo on będzie niebezpieczny. Moim zdaniem. To jest spust dla osoby, która już ma doświadczenie z bronią. To jest jeden opór, on jest bardzo delikatny, bardzo płynny, bardzo króciutki. Tam się kładzie palec na spuście, zaczyna się ściągać, bach, poszło. Nie ma marginesu błędu żadnego, po prostu żadnego, więc ten spust no nie dla każdego. No więc to też nie jest karabinek dla każdego, tak? On kosztuje ile tam? 7500 chyba, plus minus gdzieś tu wkleimy cenę, bo oczywiście nie pamiętam, ale Bartek wklei cenę, więc będziecie wiedzieli, ile on kosztuje. To jest już trochę pieniędzy, tak? Strzelec bardziej zaawansowany, będzie z niego zadowolony. Pytanie, czy będzie mu odpowiadać to urządzenie wylotowe, czy będzie miał takie same wrażenie jak ja, że to urządzenie wylotowe jest reklamowane jako lepsze od A2. Ja mam co do tego bardzo mieszane uczucia, uważam, że jednak nie. Ale to są moje uczucia, ktoś może mieć inne zdanie, może ja nie umiem strzelać. No i trzeba pamiętać też o tym, że to jest jednak dzida bojowa, nie? To jest tak, to jest 16. To jest 16. Ja nie mam... Mam 16-calowego grota. A i tego, i M4. Ale ja nie widziałem 16-calowej lufy na twoim grocie. Bo używam 14,5 albo 10,5 głównie, przede wszystkim. Natomiast no, mam tego Staga M4, ale docelowo ta lufa będzie miała 14,5 cala. Czy ja bym kupił tego Staga? Nie. Dlaczego? Bo mam. Bo mam. Bo to jest, no on... Mam PWS-a, który jest
no prawie dwukrotnie droższy. Uważam, że ten PWS jest lepszym karabinkiem od tego Staga, ale to jest nie ta półka cenowa przede wszystkim, tak? Mam JP, ale to jeszcze jest bardziej nie ta półka. Mam tego Staga M4, kupiłem tego Staga M4, bo chciałem mieć M4 po prostu. I dlatego taki karabinek nie jest mi potrzebny. Gdybym był strzelcem początkującym, może uległbym, najarałbym się na ten karabinek ze względu na wyposażenie i na ten spust, ale to mogłoby być bardzo złudne. Pamiętacie film o Strike One, co mówiłem, że te pistolety są dla mnie za dobre, tak? I tu ten spust może być za dobry dla osoby początkującej. Dla osoby średnio zaawansowanej spoko. Średnio zaawansowanej i wyżej, jeżeli ktoś by szukał takiego karabinka, spoko. Do wymiany moim zdaniem gwizdek można by się zastanowić nad regulowanym węzłem gazowym, bo to może bardzo dużo, to na pewno bardzo dużo zmieni w takim karabinku. Wiem, bo mam JPK z regulowanym węzłem gazowym. No i też mamy świeże odniesienie do... Tak, do Aero, gdzie to było tak ładnie skręcone, że ten karabinek stał. Poza tym fajny karabin, fajne w nim to, że on jest od razu pomalowany. No teraz pomalowanie karabinka, jakbyś chciał na własną rękę zrobić, to ile? Ponad 1000 spokojnie położysz za to, tak? Ja niedługo będę wiedział, bo oddałem swojego XM-a do przemalowania na Sniper Grey, czyli taki gunmetal trochę, tak jak powinien wyglądać. No i zobaczymy, ile mi powiedzą. Ale na pewno ponad 1000. Więc tu macie od razu pomalowany. Dobre dodatki, dobre wyposażenie, celny. Bez dwóch zdań celny, tak? Ja zrobiłem 1,5 moła, myślę, że przy lepszej lunecie, przy lunecie dwójnogu da się zrobić 1 moła. Fajny karabinek, no. Tylko z mieszanymi uczuciami podchodzę do tego urządzenia wylotowego. No, to mi nie leży. I powtórzę po raz kolejny, zdecydowanie nie jest to karabinek dla każdego, zwłaszcza raczej nie dla początkującego strzelca. I to jest wszystko, co miałem na ten temat do powiedzenia. Do zobaczenia w następnym filmie.